6-letniej karierze karoserii jeszcze nie pokazywaliśmy Wam samochodu tak futurystycznego, tak szalonego, tak innego, tak oryginalnego, a jednocześnie tak dziwnego i nie bójmy się tego słowa, kontrowersyjnego. I teraz możecie sobie pomyśleć, że za chwilę stąd wyjedzie jakiś koncept Bugatti za 20 baniek, a ja mówię o kij. Żeby było śmieszniej, o wanie kij, a żeby było jeszcze śmieszniej, to o elektrycznym wanie kij. Przed Państwem PV5. I tylko otwiera się brama garażowa, patrzę na nią i już japa mi się cieszy, bo ten samochód wygląda tak pociesznie. PV5 to pierwszy w pełni elektryczny, użytkowy samochód Kii. Jednocześnie jest to jedno z niewielu aut, tego typu, które zostało od podstaw zaprojektowane jako elektryk. W zasadzie może konkurować tylko z Volkswagenem ID. Buzz. Powstało na płycie EGMP.S, która ma być przystosowana do tworzenia przeróżnych samochodów użytkowych. Od takich jak widzimy tutaj, czyli wersji osobowej PV5, przez wersje dostawcze, już jest blaszak w ofercie, przez brygadówki, ale także jako auto, które ma być platformą do budowy absolutnie wszystkiego, co przydaje się w biznesie. Chłodni, food trucków, małych dźwigów, przewozu towarów, osób, po prostu wszystkiego. Stworzono elektryka, który będzie w różnych rozmiarach, bo ta płyta jest modułowa. Będą modele krótsze jak PV3, będą takie kompaktowe jak PV5, będą większe jak chyba PV7 albo PV9 nawet, czyli już ogromne, potężne, elektryczne dostawczaki. Więc ma to być bardzo uniwersalna platforma, tak jak w przypadku samochodów osobowych elektrycznych jest EGMP, na której już zbudowano EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 i każde ma inny rozmiar. I dokładnie tak samo będzie w przypadku platformy EGMP.S. Z ciekawostek wyobraźcie sobie, że na naszej platformie findcar.pl już jest jedna sztuka, dzisiaj jak nagrywamy, takiego samochodu dostępna od ręki u jednego z dealerów Kii. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. A jak nie potrzebujecie takiego auta, to oczywiście na Findcar znajdziecie i nowe, i używane. To, co je łączy, to wszystkie pochodzą tylko od autoryzowanych dealerów. Więc wchodźcie sobie findcar.pl i wyszukujcie swojego auta. Już mamy tam kilkanaście tysięcy samochodów wszystkich marek dostępnych od ręki. To zaznaczam. To nie są auta do zamówienia, tylko to są auta, które albo już są w salonach, i idziecie i je bierzecie, albo są już zamówione do produkcji, więc ich specyfikacja jest znana. Przyznacie, że niesamowicie wygląda. Użyłem sformułowania pocieszne i rzeczywiście tak tutaj możemy powiedzieć o tym całym przodzie. Czarna maska, która dodaje stylu, natomiast nie ma tutaj żadnego franka, tu jest tylko podstawowy osprzęt, czyli płyny chłodnicze, akumulator tylko nie trakcyjny, bo tamten jest w podłodze, ale taki zwykły 12V, plus jak widać tutaj całą tę asortyment elektryczny, czerwone przewody wysokiego napięcia, przez które może nawet 400 V przepływać. Mówiąc krótko, tu się nie zagląda, chyba że tylko po to, aby dolać płynu do spryskiwaczy. Bardzo nietypowe LEDy do jazdy dziennej, czyli to, co widzimy tutaj. Fajnie zarysowany ten przód, a tutaj są główne reflektory, idealnie i fajnie wkomponowane w cały przód samochodu. No powiem Wam, patrzę na to auto i się japa cieszy. Co więcej, zbudowano ten samochód w taki sposób i z takich elementów, żeby ewentualne przycierki i ewentualne szkody było łatwo naprawić. Na przykład tutaj te wszystkie plastikowe elementy, one wystają poza elementy te stalowe i w związku z tym nawet gdybyśmy tutaj ten boczek przytarli gdzieś, to zobaczcie, wymienia się tylko ten fragment zderzaka, a nie zaraz cały zderzak. Tak samo jak za blisko gdzieś podjedziemy i tym uderzymy, to jest już tutaj lakierowane na czarny połysk, ale też łatwo to wymienić. Tutaj mamy radar, a tutaj mamy centralne gniazdo ładowania. Do niego jeszcze wrócimy, bo teraz jeszcze się skupmy na tej stylistyce. Płaskie powierzchnie boczne, całkowicie płaskie, słuchajcie, nie ma tutaj żadnego załamania, przełamania, jedynie wystają nam lusterka, ale przez to, że zrobiono to w dwóch kolorach, czyli tu czarne, tu czarne, tu czarne, czarne słupki A, czarny słupek, B, czarny C, czarny nawet D, no wszystko to ma naprawdę styl, swój styl. Felgi są 16-calowe aluminiowe, w standardzie są stalowe, też 16-calowe.
lowa, 16-calowa. Natomiast dopłacić trzeba za alusy 1800 zł, ale żeby za nie dopłacić, to najpierw trzeba zapłacić za pakiet P1, który ma parę dodatkowych elementów, na przykład ogrzewane siedzenia z przodu, z tyłu ogrzewaną kierownicę, parę innych bajerów. Z tyłu jest już bardziej normalnie, bo charakterystyczne są dla wszystkich vanów takie tutaj pionowe lampy po bokach, one są oczywiście LEDowe, z przodu też LEDowe i tutaj też mamy sytuację pod tytułem podzielony zderzak, żebyśmy na przykład uszkadzając ten róg mogli wymienić tylko ten element. Ale są też takie ładne wstawki, jak choćby ta srebrzona listwa z tej strony. Patrzycie na zdjęcia albo teraz na to, co filmuje Silny i możecie sobie pomyśleć kawał wozu. Ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ to funkcjonuje w segmencie kompaktowych samochodów użytkowych, kompaktowych vanów, tak można powiedzieć, ponieważ jego długość to niespełna 470 cm. I jakbyśmy sobie zestawili to auto z Ceedem Kombi, to wyobraźcie sobie, że Ceed Kombi jest krótszy o zaledwie 9,5 cm. A Sorento jest od tego auta dłuższe o ponad 7 cm. Więc mamy sytuację, gdzie naprawdę to jest tyle więcej niż w Ceedzie Kombi. To jest coś niesamowitego, bo na zdjęciach w ogóle tego nie widzicie. Podobnie jest z szerokością, natomiast rozstaw osi to niesamowite 3 metry. Tutaj już żadną normalną osobówką tego nie zestawimy, bo to naprawdę bardzo, bardzo duży rozstaw osi, typowy raczej dla limuzyn segmentu F, takich jak BMW serii 7 na przykład. Wysokość, no tutaj już jest o głowę wyższy i to dosłownie od wszystkich samochodów SUV-ów na przykład, bo jest to aż 1,92 m. SUV-y mają zazwyczaj 1,65 m, 1,70 m, 1,80 m to już dużo, a tutaj ponad 1,92 m. Napędy. Naprzód 2. Pierwszy podstawowy silnik ma 122 konie mechaniczne, wtedy dostajemy akumulator w podłodze, który ma 51,5 kWh pojemności. To według Kii wystarcza na przejechanie 295 km, oczywiście w cyklu uśrednionym WLTP. Jeżeli chcemy wersję mocniejszą, z większym akumulatorem, to jest taka możliwość, tylko trzeba dopłacić 17 000 zł. Wtedy tu na przedniej osi mamy 163 konie mechaniczne, a akumulator ma 71,2 kWh pojemności. To już wystarcza na przejechanie średnio 412 km, a podobno po mieście można zrobić nawet 500, tylko w optymalnych warunkach. Moc ładowania nie jest jakaś spektakularna, bo tutaj mamy architekturę 400V, a nie 800V. Niemniej 150 kW mocy, ale krzywa ładowania na tyle płaska tam u góry, że od 10 do 80% naładujemy się w 30 minut. A w warunkach domowych ładowarka 11 kW pozwala nam podłączyć się do siły i ładować się około 7 godzin. Ale będzie to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie, bo naładowanie od 0 do 100% będzie w taryfie nocnej kosztowało około 80 zł, już uwzględniając stratę energii. I za te 80 zł, jak mielibyśmy przejechać, powiedzmy, no może nie 500 km po mieście, ale średnio nawet niech to będzie 350 km, no to 80 zł za 350 km daje nam około 25 zł, nawet mniej, za przejechanie każdych 100 km, a to nawet nie są 4 litry paliwa. Zobaczcie nawet na te klameczki albo na bardzo nisko poprowadzoną linię okien. Te przeszklenia są normalnie jak w akwarium. Zobaczycie potem w środku, jak to wszystko widać z zewnątrz. No, jeździłem tym autem i czułem się, jakbym prowadził szklarnię. Natomiast to, co zasługuje na uwagę, to to. W Ceedzie mamy duży bagażnik, a tutaj jest 2 razy większy, bo ma, uwaga, 1320 litrów pojemności. Nie przysłyszeliście się. Tam do kanapy pod roletą jest 1320 litrów pojemności. Ale uwzględniając to, czyli schowki pod podłogą, a te schowki są naprawdę pojemne. Tutaj można sobie oczywiście trzymać kable. Kupując kiję każdą, także taką użytkową, dostajecie nawet do ładowania taką ładowarkę, którą wystarczy podpiąć do gniazda siłowego i od razu możecie ładować się z mocą 11 kW, a jak nie macie siłowego, to jest, proszę bardzo, przejścióweczka do zwykłego 230 V, no ale wtedy to ładowanie trwa dużo dłużej, bo jakieś 20 godzin. Co tu jeszcze jest? Kolejny schoweczek pod podłogą, jakieś siateczki, jakaś gaśnica.
trójkąt, no można tu sobie parę szpargałów umieścić. Bardzo niski próg załadunkowy, jak na tego typu samochód. Są jeszcze w boczkach kieszenie dodatkowo z jednej strony i z drugiej oraz całkiem sprytny system montażu. Tutaj można sobie dokupić akcesoryjne uchwyty i jednocześnie różne siateczki, a nawet takie pudełeczka, a nawet półeczki i różnego rodzaju pierdoły, które do tego przymocowujecie i maksymalny udźwig w tym wypadku to 10 kg i po prawej i po lewej stronie. Fajne rozwiązanie. Fajne rozwiązanie też jeżeli chodzi o roletkę, bo żeby nawet tutaj przez ten przesmyk pomiędzy jej montażem a fotelami nie było nic widać, to możecie ją sobie zaczepić z drugiej strony o zagłówki i wtedy z zewnątrz przez te wielkie okna nikt niczego tutaj nie zobaczy. Oczywiście póki co mamy dostępną taką wersję 5-osobową, ale w przyszłości mają być dostępne również wersje 7-osobowe. Różne rozmiary pewnie będą. Będzie wersja wydłużona, gdzie będzie i 7 miejsc i jednocześnie duży bagażnik. Takie uchwyty montażowe nawet są, zobaczcie, tutaj w dachu i one mają obciążenie 3 kg, więc tam tych akcesoriów będzie dużo. No wstyd nawet tutaj wrzucać tę jedną walizkę, czy tam dwie duże, żeby Wam uświadomić, jak wielki jest ten bagażnik, no to nie wiem. Połóżmy, powiedzmy, jedną walizkę tak, drugą walizkę tak. Zobaczcie, tam jest taki próg. To wynika z tego, że tam jest wzmocnienie. W wersji dostawczej, w tak zwanym blaszaku tego wzmocnienia nie ma. Jak to podniesiemy, to będziecie widzieli tam dosyć dobrze. To można chyba wysunąć. Tak to wygląda w tamtym miejscu i tam są mocowania foteli, więc nieco poszło to nam w górę. Ale na przykład jeszcze tutaj w podłodze są dodatkowe mocowania, czyli takie haczyki. Szkoda, że one są plastikowe. Mogłyby być stalowe, wtedy jakoś tak wyglądałyby na bardziej trwałe i porządne. Proszę, dobra, dawajcie te walizy. Raz, dwa, trzy. No powiem Wam, to jest rodzaj samochodu, w którym kompletnie nie musicie się ograniczać, jeżeli coś przewozicie. Tutaj weszłaby spokojnie pralka, a może nawet dwie, jedna obok drugiej. Niestety nie uzyskujemy płaskiej podłogi po tym, jak złożymy oparcia tych foteli. Bo tutaj mamy duży próg, no pozostaje nam wówczas jedynie, nie wiem, ułożyć tu jakieś palety, a palety tutaj wejdą spokojnie, żeby wypłaszczyć tą podłogę i na przykład należąco przewieźć lodówkę. Ewentualnie będzie po prostu pod skosem. Natomiast naprawdę dobrze jest to wszystko wykonane, ponieważ tak, podłoga jest z przyjemnego materiału, zrobiona z recyklingu. Plastiki owszem są, ale sprawiają wrażenie bardzo solidnych i faktura w niektórych miejscach naprawdę jest zaskakująca, ponieważ tu na przykład jest w taką szachownicę to zrobione. I to są normalnie takie wypustki, czujecie to pod palcami. Wygląda to bardzo estetycznie i wygląda też bardzo praktycznie, a sam plastik jest dobrej jakości. Klapę elektryczną można również mieć, troszkę długo się zamyka. Widzicie to, jak się chwalą? International Kia Van of the Year. Taki tytuł zdobyła PV5. Samochody Kii od paru lat zdobywają nagrodę samochodów światowych, europejskich roku. Wprowadzili vana i od razu został vanem roku na świecie, światowym. Duże, fajne klamki z wgłębieniem. Łatwo jest je złapać. Jak pociągniemy, to elektrycznie otwierają nam się drzwi. To jest akurat dodatek w pakiecie komfortowym razem z tą elektryczną klapą. Można tymi drzwiami sterować sobie tam z konsoli centralnej, z deski rozdzielczej, a dzieciaki mogą sobie to otwierać, zamykać z tej strony. Tak samo, żeby otworzyć te drzwi ze środka, to nie trzeba ciągnąć za klamkę. Ciągnąć za klamkę trzeba tylko z zewnątrz, a jak siedzimy w środku, to wystarczy nacisnąć. I wtedy się zamykają i otwierają. Bardzo niski próg wejściowy. On jest na poziomie SUV-ów. Jest 10-15 cm niżej niż w vanach spalinowych, bo na wysokości około 40 cm zaledwie. No i tak, miejsca jest tutaj, jak widzicie, pod dostatkiem. Mamy regulowane oparcie i to tak, że można sobie usiąść w pozycji półleżącej w zasadzie. Dużo miejsca na nogi, ale z drugiej strony, jakbym chciał te nogi wyprostować, no to nie, to muszę już zrobić tak, bo kanapa się nie reguluje, nie przesuwa. Dziwię się też, że w tego typu samochodzie nie zastosowano 3 niezależnych foteli, które pozwoliłyby Wam na przykład na montaż 3 isofixów, 3 fotelików w isofixie, tylko mamy podział 40 na 60.
Niemniej tutaj to miejsce środkowe jest dosyć szerokie, spokojnie usiądą tutaj obok siebie 3 osoby. A nawet jak macie 3 dzieci, jedno już trochę większe, to bez problemu mogą tutaj sobie być foteliki po prawej i po lewej, a tutaj to dorosłe dziecko usiądzie i będzie miało jeszcze dużo miejsca na nogi, no nad głową, to jak dobrze widzicie, i również tutaj mamy pochylane to oparcie. O, więc jest to taka półleżąca pozycja. Jak ktoś nie lubi jeździć na leżąco, to może oczywiście jechać na siedząco. Kieszenie w drzwiach fajnie podzielone, ponieważ tutaj jest jedna, a tutaj druga, na przykład na telefon komórkowy. Tutaj mamy gniazda do ładowania. No są tak mniej estetycznie wkomponowane, szczerze mówiąc, niż w kijach osobowych, bo w osobowych jest to gdzieś tutaj z boku. Tutaj jest taka nakładka plastikowa, ale są. Są nawiewy do tylnego rzędu, ale nie można mieć trzeciej strefy klimatyzacji, gdzie moglibyśmy sobie choćby sterować temperaturą. Tutaj mamy też ten uchwyt montażowy, taki jak w bagażniku, na przykład, nie wiem, na telefon komórkowy, albo pewnie będą w przyszłości takie uchwyty, żebyśmy mogli sobie trzymać na przykład tablet i dzieciaki, żeby mogły oglądać. To jest ciekawostka, bo tutaj mamy gniazdo zasilające, do którego można podłączać urządzenia o mocy aż 3,7 kW i to również jest w pakiecie P1, który kosztuje 6200 zł. Jest jeszcze pakiet P2, który daje Wam na przykład kamery 360 stopni. Wszystkie absolutnie systemy ADAS, łącznie z autonomicznym hamowaniem, kiedy na przykład wyjeżdżacie z miejsca parkingowego, albo z systemem martwego pola, gdzie wyświetla Wam obraz. Tylko ten pakiet już kosztuje tam 14 000 zł z kawałkiem, a potem są 2 pakiety komfortowe, gdzie dostajecie m.in. te wspomniane elektryczne drzwi i jeszcze dużo więcej innych dodatków. Albo taką skórzaną, bardzo ładną, trochę granatową tapicerkę perforowaną, która wygląda bardzo fajnie i estetycznie. Oczywiście jest to skóra sztuczna, ale jest bardzo przyjemna, miękka w dotyku, ma fajne przeszycia, jest zrobiona w takich kwadracikach, no i sama perforacja sprawia, że wygląda bardziej luksusowo. Dodatkowo są 2 skrajne podgrzewane siedziska tutaj w tej kanapie, składa się ją, operuje bardzo łatwo. No i wysiadanie to jest naprawdę bajka. Jeszcze dziecioki w razie czego mają tutaj uchwyty, którymi mogą się przytrzymać, wsiąść, wysiąść i tak jak powiedziałem, no jest to praktyczne. Natomiast jeżeli chodzi o boczne szybki jeszcze, to chciałem Wam to pokazać, bo one tak specyficznie się otwierają, czyli manualnie i nie do dołu, tylko w boczek. Ale przynajmniej się otwierają, bo to nie jest regułą w każdym wanie, ale można palucha przytrzasnąć, ała! Natomiast brakuje mi na przykład uchwytów na kubki tutaj z tyłu. Nie ma żadnego podłokietnika, z którego by nam się chociaż wysuwały te uchwyty na kubki. W drzwiach bocznych nie ma żadnych kieszeni, w których można byłoby umieścić choćby butelkę, gdzie można byłoby wrzucić jakieś szpargały, więc tutaj no nie zagospodarowano tej przestrzeni tak pod kątem dzieciaków na przykład, bardzo. Pod kątem dzieciaków owszem są uchwyty, jest przestrzeń, są isofixy, jest dużo miejsca, są przyciski do otwierania, zamykania drzwi, są gniazda USB-C, ale mówię, brakuje pojemników, brakuje uchwytów, brakuje cup holderów, brakuje takich miejsc, gdzie można by powrzucać trochę pierdół. I brak tego typu rozwiązań jest dziwny o tyle, że z przodu jest ich całe mnóstwo. Tutaj macie 15 litrów schowków. Zobaczcie nawet jak wyglądają same drzwi. Jak nisko jest poprowadzona linia okien. Tu jest wszystko do sterowania otwieraniem szybami, regulacją lusterek. Zaczyna się od tego, że tu macie na pierdoły jeden schowek. Tutaj macie wnękę wygumowaną od środka, gdzie możecie wrzucić kolejne pierdoły. Tu jest kolejna półeczka, nawet na 2 butelki, tutaj większą, tutaj mniejszą, a pod spodem kolejna kieszeń, która już wygumowana nie jest, tylko plastikowa, ale 1, 2, 3, 4 miejsca na pierdoły w jednych drzwiach. A tam w środku jest tego wszystkiego jeszcze więcej. Tutaj macie jeden pojemnik, całkiem głęboki. Szkoda, że nie wygumowany od spodu, tylko ma taką chropowatą fakturę, ale sporo gratów mieści. Tutaj uchwyty na 2 kubki, tutaj kolejny mały pojemniczek, tutaj ładowarka indukcyjna na telefon, bardzo łatwo dostępna, tylko płytka, więc jego się wstawia nie w ten sposób, tylko poprzecznie, a nie wzdłużnie. Tutaj, zobaczcie, też takie małe wiadereczko, wysuwany schoweczek, gdzie trzeba nacisnąć klamkę. Oczywiście przed pasażerem klasyczny schowek, ale przed kierowcą jest dodatkowo
taki schowek, dosyć pojemny. Tu też ma chropowatą powierzchnię od dołu, nie jest niczym wygumowany, ale całkiem pojemny, jakaś książka do poczytania tam wejdzie, albo telefon komórkowy, bo możecie sobie trzymać go albo tutaj, tu są 2 gniazda USB-C, w tym jedno o mocy aż 100 W, więc nawet laptopa sobie spokojnie podładujecie, ale jest też gniazdo USB-C właśnie tutaj w tym miejscu. Jest też tutaj rowek, żeby można było przeprowadzić sobie kabelek i wówczas telefon możecie sobie trzymać na przykład tutaj, chociaż nie polecam, bo się łatwo będzie mógł ześliznąć. Ale znowu jest tutaj taki uchwyt montażowy, w który pewnie będzie można sobie wmontować na przykład holder do telefonu właśnie i tutaj będziemy wtedy idealnie telefon mieli na wysokości wzroku. Zupełnie inaczej wyglądają multimedia niż w kijach osobowych, bo mamy osobny ekran, zegary cyfrowe, które są standardem przed kierowcą, bardzo czytelne, które mają różne grafiki, można te grafiki sobie zmieniać. Jest taka minimalistyczna, a są też takie, w których możecie mieć podgląd na przykład na parametry zużycia energii. Bardzo duży ekran centralny multimediów z zupełnie nowym systemem opartym na Android Automotive, tylko oczywiście z nakładką Key i tutaj już mamy takie ikonki, bardzo podobne jak w tabletach i naprawdę bardzo przyjemnie i szybko to działa. Obsługuje się to raz, 2, 3. Jak chcemy ustawić sobie klimatyzację, no to już wyłącznie tutaj tym panelem, jeżeli chcemy więcej funkcji, to klikamy tu, gdzie wyświetla się temperatura, możemy włączyć sobie ogrzewanie kierownicy, możemy włączyć sobie ogrzewanie foteli prawego albo lewego oraz oczywiście wybrać sobie inne funkcje. To, na co nam się wyświetla teraz, to jest takie standardowe wyświetlanie, natomiast będą tutaj dodatkowo różne funkcje, które ułatwią nam zarządzanie samochodem, a nawet zarządzanie flotą. Wygląda to wszystko estetycznie, działa wystarczająco szybko, jak widzicie, reaguje błyskawicznie i można nauczyć się obsługi tego dosłownie chwila, moment. Niemniej szkoda, że nie ma jakiegoś tutaj miejsca na fizyczne przyciski, choćby tu na tym panelu, żeby dostęp do niektórych rzeczy był jeszcze szybszy, no ale postawiono tutaj zdecydowanie na nowoczesność, natomiast bardzo ładna kierownica, funkcjonalne przyciski na niej, łopatki do zmiany rekuperacji, przeniesiono tutaj włączanie samochodu i to jest akurat mało wygodne, bo tak w nietypowy sposób trzeba tam kciukiem to uruchomić, ewentualnie palcem wskazującym. Tu jest wybierak biegów, kierownica dwuramienna, tutaj zmienia się tryby jazdy, to akurat jest w fajnym miejscu, no i możemy sobie sterować tym otwieraniem drzwi z tego panelu. W tym miejscu można je w dowolnym momencie zatrzymać i zacząć zamykać. Kamera, czujniki parkowania i jeszcze otwieranie klapy też z tej pozycji. No i oczywiście jeszcze przycisk Auto Hold, który będzie nam przytrzymywał auto na przykład na skrzyżowaniu. Będziemy mogli zdjąć nogę z pedału hamulca. Płaska całkowicie podłoga, więc przejście na przykład drzwiami pasażera, kiedy zaparkowaliście za blisko ściany na przykład u siebie albo stoi tam inne auto, no to jest w ogóle jeden szybki ruch bez najmniejszego problemu. Natomiast nie przejdziemy tam do tyłu, ponieważ to nie jest ruchome, to jest na stałe, zafiksowane, a jeszcze dodatkowo mamy w oparciu fotela kierowcy taki podłokietnik, dosyć szeroki. Nie reguluje się w ogóle jak w niektórych vanach na wysokość, tylko w jednej pozycji może być, ale ta pozycja jest wygodna, zaskakująco. Natomiast jest regulacja elektryczna obu foteli, góra, dół, do przodu, do tyłu, oparcie i jeszcze elektrycznie regulowane podparcie lędźwiowe. I to jest w najwyższym pakiecie, jeżeli dobrze pamiętam, komfortowym, za który też trzeba dopłacić. Zaskakująco przyzwoicie gra natomiast audio, bo głośniki są tutaj wmontowane na wysokości lusterek bocznych i tutaj jeszcze dodatkowo są w drzwiach i naprawdę odbiór tego dźwięku jest bardzo przyjemny z punktu siedzenia kierowcy. Jeżeli chodzi o jakość materiałów, to tak, wszędzie jest plastik. Generalnie miękkie są tylko siedziska i skórą oczywiście ekologiczną obszyto kierownicę. I miękkie są podłokietniki, tutaj w tym miejscu i tutaj w tym miejscu. Cała reszta jest zrobiona z plastiku, ale ten plastik jest zaskakująco wysokiej jakości. Po pierwsze, ma taką fakturę, która z daleka przypomina trochę karbon, tylko taki matowy, a jak się bliżej przyjrzycie, to jest to bardziej taki plasterek miodu. I jest naprawdę, zobaczcie,
to nawet nie słychać, żeby to był chamski plastik. Wszystko jest świetnie zmontowane. Szparki są minimalne. Nic nigdzie nie odstaje. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to solidnie zostało zmontowane. Taki gorszej jakości plastik pojawia się tutaj dopiero niżej, natomiast ten na desce rozdzielczej, w takich elementach, z którymi macie styczność, jest naprawdę zaskakująco dobrej jakości. Wszystko jest takie podporządkowane praktyczności, funkcjonalności i naprawdę jak na vana robi ekstra wrażenie. Natomiast pierwszy raz jak wsiadłem, to mówię, ta linia bocznych okien jest tak nisko, że nawet się po jajach, za przeproszeniem, nie można podrapać w tym aucie, bo wszyscy to świetnie widzą. No można jeździć wręcz trzymając sobie nogę na podszybiu, o, w ten sposób. Więc to jest naprawdę takie zaskoczenie i takie dziwne wręcz wrażenie robi, a szyba jest tak wielka, że nawet się nie opuszcza do samego końca, tylko tyle aż wystaje powyżej krawędzi drzwi. Niesamowite są dwie rzeczy. Fakt, że tutaj nie macie klekota, tylko wciskacie w wanie pedał gazu i on po prostu odjeżdża. Bez hałasu, bez zmiany przełożeń, płynnie, od samego dołu. Oczywiście wrażenia z jazdy nie są jak osobowym elektrykiem, gdzie macie 6 sekund do setki, czy tam 7. Tutaj według producenta to 10,7, ale i tak wrażenie jest takie, że ten samochód niesamowicie szybko nabiera prędkości. A drugie niesamowite wrażenie jest takie, że prowadząc go czujecie się bardziej jak w SUV-ie niż jak w typowym vanie. No dobra, ta niska linia okien może rzeczywiście przywodzi na myśl vana, ale to jak wygląda deska rozdzielcza i jak wygląda tutaj świat przed Wami i fakt, że nie czujecie się przytłoczeni gabarytami tego samochodu powoduje, że on prowadzi się bardziej jak SUV i czujecie się w nim bardziej jak w SUV-ie niż w samochodzie użytkowym. Zawieszenie przez ten długi rozstaw osi świetnie wybiera wszystkie nierówności. Naprawdę. Nawet tutaj na tej drodze z płyt, która jest teraz skuta lodem, tak naprawdę on bardzo przyjemnie wybiera każdą nierówność. Gdzieniegdzie przez te połacia plastiku słychać jakieś dźwięki z karoserii, no ale to jest specyfika tego rodzaju nadwozia. I nie są one jakoś bardzo irytujące. Mam wrażenie, że część z tych hałasów to tak naprawdę nasz sprzęt. Tutaj wszystko jest w najlepszym porządku. Jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, doskonale ze sobą zmontowane, jak biorąc pod uwagę charakter i segment samochodu. Zaskakująco dobrze tym autem się manewruje. Bardzo łatwo wyczuć, gdzie on ma krawędzie. Ta stosunkowo nieduża długość całego auta, 4 metry 70 cm bez 5 mm, powoduje, że on nie jest przytłaczający. Wsiadacie do niego i nie myślicie sobie, kurna, jak ja poprowadzę ten autobus. Nie, to jest tak jak powiedziałem, to jest ten segment bardziej kompaktowych aut użytkowych i naprawdę się to sprawdzi w mieście, tam gdzie mamy ciaśniejsze ulice, kiedy za kierownicą musi usiąść ktoś, kto zazwyczaj bał się jeździć takimi vanami i dla niego jest to za duże auto w takim odbiorze subiektywnym, natomiast wsiada za kierownicę i mówi, kurde, zaskakująco, naprawdę przyjemnie się tym jeździ i łatwo. Rekuperacja. Tu sobie możecie sterować ją łopatkami. I albo sobie włączacie taką silną rekuperację lewą łopatką, albo prawie całkowicie ją wyłączacie. Wtedy jak zdejmujecie nogę z pedału gazu, to auto po prostu swobodnie się toczy. Ale możecie też sobie wybrać tryb iPedal, jak przytrzymacie lewą, i wówczas on sobie będzie dostosowywał siłę hamowania, albo jak przytrzymacie prawą, to w ogóle włącza się tryb auto. I wówczas jak samochód nie widzi, radary, kamery nie widzą żadnego innego auta przed sobą, to on się toczy, a jak tylko zobaczą jakiś samochód przed sobą, to on włącza rekuperację i dostosowuje jej moc do warunków, jakie aktualnie panują na drodze. Ja akurat to lubię, a jak chcę sobie wyhamować, to zmniejszam sobie do 3, a raczej zwiększam rekuperację. I nie muszę prawie w ogóle używać wtedy pedału hamulca. Natomiast jak macie akumulator naładowany na 100%, to ta rekuperacja nigdy nie będzie działała, bo przez pierwsze 20%, czyli do spadku pojemności energii w akumulatorze do 80%, ona nie odzyskuje wtedy tej energii.
a jeżeli odzyskuje, to niewielką ilość w pełni zaczyna działać właśnie w okolicach 80% poziomu naładowania akumulatora. Jedna fajna rzecz, to tylko tutaj błyskawica sobie na tym seledenowym tle naciskacie i już widzicie wszystkie parametry dotyczące zużycia energii. Ten parametr jest bardzo fajny, bo on pokazuje, ile zużywacie energii na jazdę, ile zużywacie energii na dogrzewanie wnętrza. W tym wypadku, kiedy mamy na zewnątrz minus 7 stopni, to wiadomo, że to będzie zawsze w okolicach 2 kW. Teraz to 1,74 dokładnie. Ile energii zużywają odbiorniki różne, ale też ile energii zużywa tak zwane dbanie o akumulator, bo można sobie włączyć tryb funkcjonowania. Co to jest ten tryb funkcjonowania? Teraz widocznie z jakiegoś powodu nie możemy sobie go włączyć, ale możemy spróbować zrobić coś innego. Możemy sobie na przykład wyszukać najbliższe ładowarki i tutaj będziemy mieli na przykład ładowarkę jakąś taką mocniejszą. O, to Electrif, proszę. I jak tu sobie włączymy start, czyli prowadzenie do tej ładowarki, to automatycznie zacznie nam podgrzewać akumulator PV5. Po to, żebyśmy dojeżdżając do tej ładowarki mieli jak najwyższą moc ładowania. Akumulatory litowo-jonowe najlepiej ładują się najszybciej w momencie, kiedy ich temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza. Latem nie jest to problemem, bo już jak ruszacie, to już zazwyczaj ten akumulator ma taką właśnie roboczą, dobrą temperaturę do szybkiego ładowania się. Zimą on jest chłodniejszy. A jak jest chłodniejszy, to przed dojazdem do ładowarki trzeba go podgrzać. Natomiast skoro trzeba go podgrzać, to oczywiście potrzebna jest do tego energia. Jak jest potrzebna do tego energia, to on będzie wówczas również zużywał dodatkową energię z akumulatora trakcyjnego po to, żeby ten akumulator dogrzać. Mówiąc krótko, to co tutaj widzimy i to co widzimy tutaj pozwala nam zrozumieć, dlaczego tyle, a nie mniej energii zużywa nam nasz samochód elektryczny. Zobaczcie, teraz prawie 5 kW zużywa tylko na to, żeby podgrzać ten akumulator do szybkiego ładowania. Dlatego w takich warunkach i dlatego w ogóle najefektywniejszym ładowaniem jest ładowanie takim prądem, jaki mamy w domu. Jest to najtańsze i najbardziej efektywne. Oczywiście latem on nie będzie zużywał tego kawałka energii, czyli tych prawie 5 kW po to, żeby podgrzać ten akumulator. Jak sobie wyłączymy teraz prowadzenie do celu, to on od razu sobie wyłączył to podgrzewanie akumulatora. Zobaczcie, 0,0 kW. Fajnie, że to jest tutaj, bo mówię, pozwala nam zrozumieć, co zużywa energię w naszym samochodzie i dlaczego zimą zużywa jej więcej. No więcej dlatego, że podgrzewamy wnętrze, klimatyzacja latem, która schładza samochód, zużywa znacznie mniej energii. Warto tutaj dopłacić do pompy ciepła, jest taka opcja. Nie pamiętam za jaką kwotę, pewnie kilka tysięcy złotych, ale wówczas dzięki tej pompie ciepła to zużycie energii do podgrzewania wnętrza będzie dużo mniejsze. Mam trzeci dzień to auto i powiem Wam, że jest w nim coś takiego, że uwielbiam nim jeździć. Na zdrowy rozsądek w życiu by człowiek nie pomyślał, że będzie miał takiego banana na twarzy jeżdżąc vanem. Bo ani to nie ma spektakularnych osiągów, ani to się jakoś fenomenalnie nie prowadzi, bo to jest przecież tylko van. Ale z drugiej strony jest jakaś magia w tym aucie. To ile tutaj jest przestrzeni, to jak jest wykonane, to jaką macie pozycję za kierownicą, to jak on skręca. No po prostu jestem w szoku. To, co czuć wyraźnie, to jest bardzo niski środek ciężkości. Przez to, że ten akumulator jest tam nisko w podłodze, przy tym wysokim nadwoziu. Przez to, że ten silnik elektryczny jest tam z przodu. Przez to, że ten rozstaw osi jest tak długi, ona zaskakująco fajnie pokonuje zakręty. Zaskakująco wysokie prędkości możecie nawet mieć na rondach. Naprawdę, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, jeżeli chodzi o zawieszenie, ten niski środek ciężkości i sztywność całej konstrukcji, to jestem zaskoczony, bo żaden taki użytkowy van do tej pory tak fajnie nie jeździł. Przynajmniej taki, w który ja prowadziłem. Miałem kiedyś V-klasę i tutaj o niebo lepiej się czuję w tym samochodzie, jeżeli chodzi o prowadzenie i taką jakość samej jazdy. Zużycie energii zimą oczywiście będzie sporo wyższe niż w przypadku jazdy letniej.
Latem rzeczywiście, kiedy będzie 18-20 stopni, a nawet cieplej, rzeczywisty zasięg oceniam na 350-400 km w takim cyklu bardzo mieszanym, czyli troszkę miasta, troszkę bocznych dróg, troszkę ekspresówki, a może nawet autostrady. Natomiast zimą, kiedy potrzebujemy tej energii na dogrzanie tego wnętrza, kiedy jest po prostu zimno na zewnątrz, -6, -7, -8 stopni, tak jak dzisiaj, no to ono będzie oscylowało w okolicach 30 kWh, 27, 28, a to realnie pozwoli Wam przejechać 250 km. Oczywiście w warunkach typowo miejskich ten dystans będzie znacznie wyższy, a to choćby z tego względu, że mamy dużo hamowań rekuperacyjnych. Odzyskujemy wtedy energię, każde hamowanie oznacza dodatkowe kilowatogodziny, które są wpychane do akumulatora. Z tego względu też ważne jest, żebyście wyruszając w drogę, najpierw sobie podgrzali auto. Niech ono sobie stoi w garażu, niech będzie podłączone do źródła prądu normalnie, wtyczką, bo wtedy jak uruchomicie klimatyzację na przykład z Kia App, czyli zdalnie ze smartfona, to zacznie Wam podgrzewać wnętrze i podgrzeje je do zadanej temperatury, korzystając w tym celu z energii z sieci, a nie z akumulatora. I to jest spora oszczędność, bo nawet jak na początku wydatek tego ogrzewania musi być największy. Teraz pokazuje nam, że tak zużywamy około 1,5 kW mocy do tego, żeby utrzymać nam temperaturę we wnętrzu. To wyobraźcie sobie, jak wsiadacie do auta, które stało na mrozie i było -6 stopni, no to w środku też jest podobnie, no tam powiedzmy -4 czy -3 stopnie. I żeby je podgrzać do 21 stopni, no to wówczas ten wydatek energetyczny musi być znacznie większy. I to od razu obniży Wam energię w akumulatorze. Dlatego lepiej to zrobić, jak auto jest podłączone i wtedy będzie w tym celu korzystał z prądu z sieci. Z tego kawałeczka tutaj, który przejechaliśmy, zużycie energii to 26 kWh. To oznacza, że w takich warunkach właśnie, w takiej jeździe mieszanej, zimą przy -7, -8 stopniach, tak jak jest teraz, przejedziecie jakieś niespełna 300 km. I tak uważam, że jak na takie warunki pogodowe to jest niezły wynik i biorąc pod uwagę gabaryty samochodu i fakt, że mamy vana i ogromną powierzchnię czołową przede wszystkim, bo ile auto nie jest zbyt długie, no to jest wysokie, jest szerokie, więc powierzchnia czołowa jest duża i to podnosi zużycie energii. Normalne i naturalne. Za to jak na ten segment samochodu, to jest zajebiście cicho w środku. Owszem, słychać szumy powietrza, ale nie są one irytujące i sonometr pokazuje 66-67 decybeli. A to jest taki poziom głośności, jak w wielu naprawdę dobrej klasy SUV-ach. Więc to jest takie kolejne zaskoczenie, no i jedzie się z takimi prędkościami tutaj po prostu komfortowo. Ale energii z akumulatora na pewno będzie ubywało szybciej. Nie słychać oczywiście silnika, to wiadomo, że nie słychać, ale na przykład nie słychać tutaj na tej betonowej nawierzchni w ogóle kół. Jedyne hałasy, jakie na nas dobiegają, to szumy powietrza i to są szumy powietrza nie tutaj z okolicy lusterek czy bocznych szyb, tylko głównie szum powietrza z tej wielkiej szyby przedniej. Średnie zużycie energii przy takiej prędkości, nie wiem jaki wiatr mamy, czy mamy w plecy, czy mamy w czoło, bo to też dużo bardzo od tego zależy, to w tym momencie 34,6 kWh zimą. Więc myślę, że latem spadnie nam to do około 30 kWh, może nawet troszkę mniej to będzie. Ale sądzę, że w tych warunkach teraz takie jakie mamy, z Warszawy do Krakowa jakby poszło Wam pojechać, no to musicie zrobić sobie jedno 30-minutowe ładowanie po drodze i dojedziecie na luzie i bez stresu. Jak będzie lato, to myślę, że śmiało będzie można pokusić się na pojechanie S7 z Warszawy do Krakowa na jednym tylko ładowaniu, czyli tam powiedzmy te 280-300 km z prędkościami, tak jak powiedziałem, przepisowymi, to się wyrobimy. No autostradowymi to, tak jak powiedziałem, w Polsce tym autem się nie jeździ, bo 135 rozwija. No to pozostało nam sprawdzenie realnego przyspieszenia. Tak jak powiedziałem, subiektywnie jest bardzo dobrze. Na papierze 10,7 sekundy, jak na ten segment samochodu, to też jest przyzwoity wynik. Nie sądzę, żeby były wany z dieslem, które robią to szybciej i sprawniej. Co ciekawe natomiast, wyobraźcie sobie, że do tego samochodu należy rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o zasięg. Tak, w tej klasie oczywiście.
Bo dostawczakiem, czyli tym blaszakiem takim typowym, 2 Niemców przejechało prawie 700 km w realnych warunkach drogowych wokół jednego z niemieckich miast. Mieli do dyspozycji trasę liczącą kilkadziesiąt kilometrów, mieszaną, czyli i korki, i wolniejsze fragmenty, i zrobili 700 km i zostało to wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. No wiadomo, że w takich warunków rekordu nie pobijemy i jeżdżąc ekspresówką. Natomiast bardzo fajna rzecz wynikła z tego materiału, mianowicie, że obciążenie auta PV5 100 kg zmniejsza zasięg tylko o 1,5%. Więc jeżeli dołożymy pół tony do tego auta, powiedzmy 4 osoby dorosłe plus bagaże pojadą w bagażniku i tych bagaży będzie sporo, będziemy mieli pół tony, to zasięg zmniejszy się tylko o 30 km. I to jest dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że ładowność tutaj to prawie 700 kg, a oprócz tego jeszcze można ciągnąć przyczepę, która waży 2,5 tony. Więc parametry użytkowe naprawdę niezłe. A teraz tylko zjechaliśmy z ekspresówki i zużycie nam spadło do 28 kWh. No nie wiem, czy tutaj uda nam się zrobić 100, ale spróbujemy. No tak ślizgawo to wygląda. No tryb sportowy chyba wypada, nie? A nie mamy, tu jest Eco, Normal i Snow tylko. Nie Snow? Nie no, Snow jest dla mięczaków, dajcie spokój. Na pewno do 50 nie zdążymy się, nie? Przed tym znakiem rozpędzić, myślę. Jedziemy. 3, 2, 1, trzymaj się, Piotrek! O, włączyła się kontrola trakcji. O, jeszcze czuję, jak się ślizgają te kółka. Yeah! Ale poszedł, ale urwał. 11,85 w takich warunkach, zobaczcie, sekunda gorzej niż podaje producent. Spokojnie do zrobienia te 10,7, jak będą normalne warunki. I zobaczcie, to uwielbiam w takich autach. Manewrowalność jest niesamowita, dużo wyższa niż w przypadku normalnych samochodów. No, oj, nie, lepiej nie będzie, lepiej już było. (12,40) teraz. No ale to tak jak mówię, to jest kwestia tego, że mamy tutaj ślisko i cały czas ta kontrola trakcji ingeruje. Ale sama cisza, jaka jest przy tym przyspieszaniu, samo to, że on robi to płynnie i nawet powiem Wam, mimo napędu tylko naprzód i tego, że ta kontrola trakcji go przycina, to się bardzo fajnie w tych warunkach prowadzi. Nie czuję się niebezpiecznie zestrachany i zestresowany, a różnie może być, nie? Jak się na to patrzy. A on to robi naprawdę bardzo gentle. Zaskakująco przyjemnie i fajnie jeździ się tym samochodem. Jestem naprawdę mile zaskoczony, bo z zewnątrz wygląda świetnie. Uważam, że jest inny, jest ponadczasowy, jest futurystyczny, jest trochę szalony z tego wyglądu, ale przynajmniej każdy się za nim ogląda. I Kia stworzyła coś, na co nie zdecydował się żaden inny producent, czyli platformę, na której będzie budowała tylko takie elektryczne samochody w różnym rozmiarze, o różnej długości, różnej wysokości, z różnymi zabudowami. W tym celu nawet współpracują z takimi firmami, które specjalizują się od dziesięcioleci w tworzeniu zabudów do samochodów użytkowych. Tutaj to, co mi się podoba, no to jeżeli potrzebujecie samochodu takiego, który będzie nie za duży z zewnątrz, jednocześnie będzie w stanie przetransportować Wasze dzieciaki i Was z mnóstwem przestrzeni w środku i z bagażami, to sprawdzi się, a jak prowadzicie jeszcze dodatkowo taki biznes, który wymaga od Was przewiezienia pracowników albo na przykład gratów tam z tyłu w bagażniku, to też się świetnie nada, chociaż będzie też wersja tak zwana brygadówka, czyli będzie miała z tyłu 3 miejsca, a oprócz tego jeszcze groć pomiędzy częścią pasażerską a tą z tyłu, więc będzie można przewieźć i 5 pasażerów, a tam silny będzie mógł sobie zrobić w takim samochodzie na przykład całe graty wszystkie mieć razem z tymi swoimi półeczkami, ekspresem do kawy, to co ma teraz w swoim Berlingo. To będzie mógł mieć w takiej brygadowej PV5. Ale mówi, że jeszcze nie jest gotów na elektryka. Więc tak jak mówię, dużo zaskoczeń. Bardzo podoba mi się jakość wykonania, bardzo podobają mi się rozwiązania. Szkoda, że nie rozwiązano tak bardziej praktycznie tej tylnej kanapy, czyli że nie jest trzyczęściowa z każdym oddzielnym siedziskiem, że te siedziska się nie przesuwają, jak bywa czasami w vanach, że nie można ich gdzieś tam głębiej złożyć,
ułożyć, że nie ma tam żadnych półeczek, uchwytów na kubki, podłokietników. Mogłaby być lepiej zagospodarowana. To przyznaję, że to jest minus, ale z drugiej strony ma pochylane oparcia i jest tam mnóstwo, naprawdę mnóstwo przestrzeni. Jakość materiałów, jakość wykonania to w ogóle nowa klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o ten segment, podkreślam, jeżeli chodzi o ten segment. Bardzo intuicyjny, fajny, nowy ten interfejs oparty na Google Automotive, no i wrażenia z jazdy. Jeździłem paroma autami tego segmentu właśnie z dieslem i większość z nich to są po prostu woły robocze. A PV5 w ogóle nie sprawia takiego wrażenia. Jak śmiało mógłbym ją określić mianem luksusowego samochodu użytkowego. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o to, jak jest cicho w środku i jakie są wrażenia z jazdy, przede wszystkim ta płynność i ten komfort, to super. Oczywiście nie jest to auto dla każdego, bo jak takim samochodem chcecie klepać głównie długie trasy, no to nadal diesel jest absolutnie najlepszą opcją. Ale sami dobrze wiemy, że na przykład kurierzy bardzo często teraz używają samochodów elektrycznych, tych dostawczych, użytkowych, ponieważ i tak robią bardzo małe przebiegi dziennie. Od chałupy do chałupy, od drzwi do drzwi, spod bramy pod inną bramę. I to są dystanse czasami nawet nie kilometrów, a kilkuset metrów. Diesel dostaje w takich warunkach zwyczajnie w dol. GPF-y, wtryski, turbosprężarki, cały czas odpalanie go, systemy start-stop i w ogóle powodują, że takie diesle stają się kosztowne w użytkowaniu i dosyć awaryjne. A tutaj od drzwi do drzwi, od bramy pod bramę, zasięg wystarczający do codziennej jazdy i nie robicie absolutnie nic. Żadnych wymian olejów, żadnych GPF-ów, DPF-ów, tylko ładujecie go, użytkujecie go po prostu tanio i bezproblemowo, więc jestem pewien, że jest grupa klientów na taką PV5. No i powiem Wam miłe zaskoczenie, bo samochód się rozgrzał. W tę stronę mamy chyba trochę inne warunki pogodowe, w takim sensie, że wiatr nie wiał nam w czoło, tylko nie wiem, w bok albo w tył. I zużycie energii z 13 km, gdzie mieliśmy kilka kilometrów również takiej drogi do 90 na godzinę, a nawet kilka kilometrów ekspresówki, to 20,3 kWh. To przy tym akumulatorze w takich warunkach daje nam 350 km zasięgu. To uważam, że naprawdę super. Biorąc pod uwagę wielką powierzchnię czołową tego auta i biorąc pod uwagę, że minus 6 stopni w tym momencie pokazuje nam termometr, to 20,4 kWh to naprawdę dobry rezultat. Ale zaznaczam, już to po tym jak rozgrzało nam się wnętrze, po tym jak wszystko funkcjonuje tutaj w normalnych temperaturach i auto tylko zużywa energię tak naprawdę do napędzenia silnika elektrycznego, no i troszkę z tej energii też zużywa na przykład na ogrzewanie wnętrza, bo już tylko około 1 kW, 1,2 i 0,4 chyba kW, bo podgrzewam sobie dupkę, bo jest wszystko tutaj włączone, bo mam podgrzewaną kierownicę, bo telefon mi się ładuje, czyli na wszystkie akcesoria.